30-letnie sieczenie, nie? No różne żniwa były, nie? Ja go kupiłem za 12 000, to na stare było 120 000. Powiedzieć młotek, przecinak i jechane. Kabinę własnej konstrukcji i przy silniku nic się nie dzieje, cały czas chodzi. Nie? No i były wypadki. Ukręcały się półośki, się ukręcały jak marchewki. Nie? I jakby te muki zdrowie mi pozwoli, to będę jeździł cały czas i gospodarstwo prowadził. Nie? Ani Bizona, ani Ursusa. Nie? Ja tam nie chcę innego kombajna. Nie? Tak jestem z nim zżyty. Dzień dobry moi drodzy, z nami jest pan Jacek Błaszczyk z Ludwinowa z Wielkopolski, z jego przepięknym bizonem ZO56, Bizon Super, z którym dzisiaj świętuje tu bardzo okrągłą rocznicę, dużą rocznicę, 30 żniwa u pana w gospodarstwie tego bizona, 30 na tym kombajnie. Tak, 30 rok. To jest bizon ZO56 z 82 roku. Mówię na to, że to jest wyjątkowe, bo to jest ze stanu wojennego. Tam numer tej maszyny to jest 39 923, wyprodukowany w Płocku. No. W 95 przybył na pana gospodarstwo. W 95 zakupiłem go z publicznego SKR-u i do dzisiaj go używam. Nie? Cały czas jeździ. Właśnie widzimy, że tu pan swoją inwencję do tego przyłożył. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o to, co pan tu w tym kombajnie robił przez lata? No, został wyremontowany silnik, skrzynia, wiadomo, bo to już jest 43-letnia maszyna. Zrobiłem kabinę własnej konstrukcji, rura jest wysuwana hydraulicznie, no i dokupiony został jeszcze siekacz słomy. Nie? I tu jest taki, można powiedzieć, wzornik do poziomowania tego, jak pierwszy raz się jedzie. No i do udoskonalenia tam przede wszystkim takie. Nie? Brzęczek między innymi, jak pan cofa. Oczywiście, z tyłu jest na wstecznym brzęczek, nie? Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. No właśnie, no to niech pan powie mniej więcej, ile on hektarów przez te lata tu u pana zrobił, jak to tutaj wyglądało? Czy jakieś remonty silnika też były? Nie, silnik został wyremontowany po roku, jak ja go kupiłem w Koszczyniu koło Poznania i mam przejechane ponad 3000 i przy silniku nic się nie dzieje, cały czas chodzi. Nie? Była na to 2 lata gwarancja. No skrzynia była wyremontowana jakieś 5 lat temu, nie? No wiadomo, tam co roku zawsze jakieś paski, łożyska to trzeba na bieżąco wymieniać, ale tak to moim zdaniem, no jest to trochę przestarzała maszyna, ale części są bardzo tanie i można to zrobić samemu, nie? Ja mam powierzchnię 9 hektarów, uprawiam przężyto, jęczmień zimowy i pszenicę, nie? No i on tylko mucił u mnie, w tej chwili u mnie ja już nie jeżdżę na żadne usługi. Jak go kupiłem w 95 roku, no to on rocznie mucił około 50 hektarów tu pobliskich rolników. A w tej chwili to tam ja chodzę do pracy, dorabiam, mi się to już nie kalkuluje, a bizon to można powiedzieć, że to już jest przeżytek jak Wistula. Już teraz są lepsze kombajny i wydawniejsze. Nie? No i poza tym już każdy z rolników ma na okolicy, to każdy ma swojego. Nie? No właśnie, no ale pan zapłacić musiał pewnie 500 zł za hektar, a tak, no to na siebie on zdecydowanie zarobi. No tak, oczywiście. No, ja pracuję, to przyjeżdżam i semucę po 3-4 hektary tam dziennie i nie ma z tym problemu. A tak jakbym wziął usługę, no to bym musiał przyczepę pościągać i wszystko by było w jednym dniu. Nie? No właśnie, to niech pan powie trochę o wydajnościach, jak to tu wygląda, ile tym kombajnem się da w godzinę skosić. Przy ten kombajn nie został stworzony do takich dużych gęstości, jak się tam teraz sieje. On praktycznie no to hektar miał na godzinę zrobić, ale to było ciężko. Może i zrobi hektar, ale trzeba popuścić na klepisku, bo jego przerobowość nie jest taka jak tych najnowszych, nie? Tych lepszych klasów i Nefholandów. Nie? No zdecydowanie, czyli co? Czyli w tym lepszych zbożach to nawet tak, żeby sobie w 2 godziny hektar zrobić, to jest spokojnie. Można powiedzieć, trzeba jeździć wolniej, bo żeby nie leżało z tyłu. No można powiedzieć, że za każdym kombajnem będzie zboże leżeć, nie? No ale trzeba jeździć wolniej, nie? Wiadomo, to wszystko od tego zależy, nie? No tak, jak tutaj na ujęciach będzie doskonale widać, cały czas tutaj trzeba odpowiednie wajchy, dźwignie poruszać w trakcie jazdy. Można powiedzieć, że ja już na tym zęby zjadłem, jak moje 30-letnie sieczenie. Nie? No różne żniwa były, nie? No to w tym roku jest nie bardzo, no bo jest bardzo wilgno, nie? Ziarno jest suche, ale słoma jest bardzo wilgno, nie? Od spodu. No. No i deszcze praktycznie były co drugi dzień i żniwa są wstrzymane. Dzisiaj już mamy prawie 10 sierpnia i żniwa dopiero w połowie nie są. Nie? Tak jak widzę tu po okolicznych rolnikach, no to 80% jeszcze na polu stoi. No dobra, a jak sypie pana okiem? No moim okiem, no tutaj gdzieś koło 7-6 ton z hektara tutaj zbiorę z tych 3 hektarów.
No to co, na te kawałki, które pan ma, jest pan zadowolony? No jestem zadowolony. Tu jest rejon Ludwinów, nie są za tam takie potężne, lepsze ziemie. Tu figuruje praktycznie 4A, 4B i 5. No i 6, nie? Ja akurat 6 nie mam. Nie? No to wszystko też zależy od roku, ale tak tu w Ludwinowie, no to od tych 4 do 7 się muci. Nie? Nie wiem, czy pan to liczył, ale zadam to pytanie. Ile hektarów pan mniej więcej skosił tym kombajnem? Oj, może 1000 będzie? coś koło 1000 będzie przez te 30. No tak jak mówię, 15 lat sięgłem usukowo, to 50 robił na rok. No i teraz aby dochodzi te moje 9 hektarów co roku. Nie? No tak. To zakładając, że na każdy właśnie hektar te 2 godzinki liczmy już spokojnie, no to 2000 godzin plus obsługa tego kombajnu. Najlepsze wspomnienie, najgorsze wspomnienie. Były jakieś tu wypadki? Nie, oj, były wypadki. Raz zaciągłem hamulec i zaczęły się już iskry robić. No to, ale to naprawdę był suchy rok, nie? I od tej chwili założyłem kontrolkę, żeby nie jechać na hamulce. Nie? Jak go kupiłem, to też było przesunięcie wyrzutnika słomy i tego można było od razu wyczuć, bo jeżeli się pali pasek, to śmierdzi inaczej, a jak jest zorzywie, to całkiem inaczej. Nie? No i ja raczej kabinę mam, ale ja raczej otwieram, bo to trzeba słyszeć. Nie? Bo są niektórzy tacy, że zamkną kabinę i jadą, a z tyłu się jara. Nie? No przy bizonach jest to najgorsze, że łożyska z tyłu są na szetlerach i jak one się nagrzeją, może wylecieć kulka i o pożar jest bardzo łatwo tutaj w tym. Nie? No, w tych lepszych klasach tam i w tych lepszych kombajnach jest wszystko na panewce. Nie? Polacy takie coś wymyśleli, no trudno. To jest największy mankament tego kombajnu? Nie, no jeszcze można powiedzieć hamulce. No, hamulce one były słabe, nie? No i skrzynie można powiedzieć, bo interesuję się trochę historią tam bizona i skrzynie praktycznie jak wychodziły z O54, oni dołożyli tylko szerokie koła, ale skrzynie zostały te samutkie. Nie? No, i to były, jak były takie mokre lata, pamiętam, to skrzynie to ukręcały się, półośki się ukręcały jak marchewki. Nie? No. Z tym też była związana ten remont skrzyni, który był tu 5 lat temu? Tak. No to wiadomo, olej trzeba było wymienić, tryby po tylu latach, no to skrzynia 40 lat, no to trzeba było to wymienić. Nie? A te najlepsze punkty tego kombajnu? Chyba ten niepowtarzalny silnik, jego głos. Oj, oczywiście. No, SW400, nie? To jest zwykły silnik andrychowski bez turbiny, nie? Bo rekordy już miały 680, to jest z turbiną. Nie? No, ale dźwięk to jest niepowtarzalny, żaden kombajn takiego nie ma. Jak Bizon z O56. Zdecydowanie to jest głos chyba polskiej wsi latem, prawda? No jako dziecko to pamiętam, wieszałem się na płocie, jak przejeżdżał kombajn, to krzyczeli my i każdy wesoły. A jeszcze pierwszy raz jak mnie tam znajomy wsadził na kombajn, to już całkiem było, nie? Przyjemność była niesamowita. No dobra, to 30 lat na tym kombajnie. Jakby miał pan powiedzieć, kiedy pan pierwszy raz w ogóle za sterami kombajnu stanął czy usiadł, bo widzimy, że tu jest częściej raczej się stoi niż siedzi. Bizon jest stworzony tak akurat, no kabina jest, ale ogólnie jak one miały fabryczne kabiny, było ciężko. Tak było, że podest był trochę za mocno zasunięty do przodu i raczej kombajniści z Bizonie to raczej więcej stoją niż siedzą. No. No właśnie, to w jakim wieku pan pierwszy raz do kombajna wsiadł czy stanął na kombajnie? No pierwszy raz, nie wiem, 7-8 lat miałem może. No. Czyli to zdecydowanie więcej niż te 30 tu na tym. To A jaki to był kombajn pierwszy? Wistula właśnie? Tak, Wistula. Ja jeszcze pamiętam Wistule, które były z workownicami, nie? Potem zaś weszły Wistule ze zbiornikami. Ale pierwsze to była Wistula i Z040, pierwszy kombajn na wąskich kołach. Ta pojemność zbiornika tutaj jak to wygląda? Do zbiornika wchodzi, no tam według katalogu wychodzi 1,5 tony pszenicy. No. Czy jakieś większe pole to czasami raz objedzie się i wystarczy. No tutaj jak można było widzieć, jedno objechanie i zbiornik jest pełen. Nie? No były jeszcze takie kombajny, wychodziły Bizon Ameryka, one miały podnoszone, zbiorniki były podnoszone, nie? One miały większą. A jakby pan miał swój ulubiony model Bizona wymienić? Oj, to chyba już bym teraz rekorda wziął na hydrostacie. Jeszcze rekorda na hydrostacie to by zrobiło rzeczywiście różnicę. Wychodziły już ostatnie te, ale to już było powiązane z Nefholandem, nie? Na hydrostacie. Nie? Te Millennium czy jakieś tam takie wychodziły. No. Dobra, jeszcze 2 słowa o kabinie, bo to pan powiedział, że właśnie własnej konstrukcji. Widziałem też, że wyposażył pan sobie tam wentylator, czyli jak jest gorąco, można sobie pomóc zdecydowanie. No oczywiście, że tam ułatwia wentylator, wiadomo, szyber, dach do góry jest też, warunki są różne, wiatr zależy z której strony się wie. No.
A czyli rozumiem, że to jest tak, jak się sezon skończy, to wy tego bizona najpierw dobrze sprzątacie, potem przygotowujecie sobie już tu, co trzeba zrobić. Oczywiście ten bizon przez 30 lat nie widział żadnej tam myjki, nie? Wszystko jest jechane powietrzem, nie? Czyszczone powietrzem, bo to źle wpływa na łożyska i tak dalej. Nie? No tu można powiedzieć, że podsiewacz jest jeszcze oryginalny, fabryczny, bo on był ocynkowany i chodzi do dzisiaj. Bardzo mało rzeczy tutaj zostało w nim wymienione. Jedynie to wymieniłem przed żniwami rura, bo rura już była tyle razy tam dotknięta i no, a tak to praktycznie tu wszystko jest tak jak było. Nie? No, kosa tam nowe, wiadomo, bagnety, takie rzeczy tam, ale tak to jest wszystko. To były kombajny, które były, można powiedzieć, jak tak mówią, z grubszej blachy robione. Zaś już te ostatnie 9-8 się robili w 88 czy tam jakieś, no to już było takie trochę chudsze. Nie? Niektórzy mówią już, że bizon odbiera im radość ze żniw, ale panu chyba cały czas uśmiech na twarzy wywołuje. Nie, no cały czas no, ja jestem zadowolony. No, tak jak mówię, on mi wystarczy na te 9 hektarów, ja tam nie chcę innego kombajnu. Nie? Tak jestem z nim zżyty I może pan się spokojnie obwołać najlepszym kombajnistą w całej wsi, w Ludwinowie. tak, oczywiście. No, jestem tu jako drugi, ten kombajn jest jako drugi i no, chyba najwięcej tutaj w Ludwinowie posiekłem. Na ile by pan tego bizona wycenił? Czy jest bezcenny? No gdzieś tak 18-20 tysięcy. Myślę, że chętny na pewno by się znalazł, ale może nawet więcej można zawołać. No można i więcej, nie? No, ale on jest tak, jak ja liczę, to tak i rocznikowo jak patrzę na Allegro, na tym, no to tak wychodzi. Nie? To w 95 roku za ile pan ten kombajn wtedy kupił? Ja go kupiłem za 12 tysięcy, to na stare było 120 tysięcy. No dobrze, a jakby pan powiedział kilka słów o tym, jak udało się tego bizona w tym 95 roku wyrwać. No ja go kupiłem w publicznych SKR-ach w Uszczanowie za 12 tysięcy, tak jak mówię. To było, no jako drugi kombajn tutaj jest w Ludwinowie. No dzisiaj to jest normalne, że kombajn sobie możemy wybierać, przebierać w kolorach, w markach, jak tam kto woli. Zależy jakim budżetem dysponuje, ale pewnie wtedy no, takich sprzętów na rynku nie było dostępnych za dużo. No nie było, no to ja ten kombajn kupiłem z przetargu. No i wtedy były takie czasy, że było ciężko kupić, nie? Bo to wszystkie kombajny szły albo do PGR-ów, albo gdzieś. No prywatnie miał bardzo ciężko kupić. Nie? Miałem znajomych, to sprowadzali z Czech, nie? Które tam z Płocka wysłali i potem z powrotem wróciły do Polski. Nie? I chciałem jeszcze przy okazji pozdrowić youtubera Walko i pana Kazimierza, kombajnistę z zachodniopomorskiego koło Słupska. No i jeszcze Bester, wszystko albo nic, tu spod Sieradza, też ma kombajn swój. No oglądam tam tych youtuberów związanych z kombajnami. Nie? Zaś jest jeszcze taki Michał z Ameryki, który też kupił kombajn Long. Tam w Ameryce, które kiedyś w 74 200 sztuk poszło z Polski i też jest fanatykiem kombajnu Bizon. Czyli cały czas pan tu, jak nie pracuje w rolnictwie, to rolników na YouTubie ogląda, to pana życie zdecydowanie. Rolników oglądam na YouTubie, no i oglądam całą historię Bizona, nie? Tych konstruktorów, którzy tam wymyślili na przykład Giganta. No Gigant w 70 bodajże 7 był najlepszym kombajnem na świecie, nie? Potem zaś Niemcy nas wyprzedziły, nie? Pod względem klasa. A to był bardzo duży kombajn, nie? Jak na tamte czasy. No to głównie te kombajny głównie pracowały w PGR-ach. No, serce boli trochę, że bizona dzisiaj na rynku nie ma. No niestety boli. No i Ursusa też nie ma. Ani Bizona, ani Ursusa. Nie? A długie lata jeszcze do dzisiaj pracują, pewnie pracować będą jeszcze. No ja podejrzewam, że jeszcze jak się nie zmieni, to z 15 lat, może 20 na pewno będą pracować na tych mniejszych gospodarstwach. A to tym bardziej chyba trzeba podkreślić jakość tych produktów, no bo sami konstruktorzy zakładali, że te bizony 10 lat popracują, prawda? No konstruktorzy zakładali, że 10 lat popracują, no ale życie pokazuje inne szczegóły, nie? Życie i tacy kombajniści jak pan. Tak, oczywiście. Powiedział pan właśnie o bizonie, powiedział pan też o Ursusie, a Ursusa pan też w gospodarstwie posiada, prawda? Jak widzimy przecież zresztą przy przyczepie. Posiadam, to jest jako drugi ciągnik, to jest MF 255 z 92 roku. Jego przebieg to jest prawie 8000 motogodzin i chodzi, tam nie psuje się, remont silnika nie był robiony. No i posiadam jeszcze C360 i mam dorobiony do niego przodek. No, to niezwykła maszyna, to też musimy kiedyś ją zobaczyć w takim razie. Tak, oczywiście. No wiadomo, na mokre lata jednak przodek przeciwniku to zawsze nie usprawnia to trochę, nie? No, to też jest zrobione własnym kosztem, można powiedzieć. Że nie tam żadna kupna przystawka, tylko tak ze złomu, można powiedzieć, i z internetu wszystko. Ja jestem trochę mechanikiem i wszystko co naprawiam sam. Te wszystkie polskie maszyny
Bez problemu pan ogarnia. To jest tam do ogarnięcia, można powiedzieć, młotek, przecinak i jechane. Bez komputera. To co, kolejnych 30 lat na Bizonie tego możemy panu życzyć? Tak. No. No na pewno, no będę mógł, jak będę mógł i zdrowie mi pozwoli, to będę jeździł cały czas i gospodarstwo prowadził. Nie? No może już syn przejmie, tam syn też siecze, nie? No.